Jedziemy do Białowieży, wsi gminnej przy granicy z Białorusią, liczącej około 2000 mieszkańców. Białowieża leży na rozległej polanie Puszczy Białowieskiej nad rzeką Narewką dopływem Narwi. We wsi znajduje się Technikum Leśne, najstarsza tego typu szkoła w Polsce, siedziba Białowieskiego Parku Narodowego oraz Muzeum Przyrodnicze. Ponadto ma tu swoją siedzibę Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz Europejskie Centrum Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Wjechaliśmy do wsi, w której duży ruch turystyczny spowodował powstanie wielu kwater agroturystycznych, pensjonatów, hoteli oraz restauracji i barów. Poza sezonem Białowieża pustoszeje, zamykane są pensjonaty, restauracje i agroturystyczne kwatery. Do 1994 roku Białowieża była punktem końcowym linii kolejowej do Hejnówki. Obecnie na nieczynnych liniach kolejowych działa Puszczańska Kolej Drezynowa przewożąca turystów w ramach projektu Białowieskie Drezyny. Białowieża posiadała dwa dworce kolejowe, Białowieżę Towarową i Białowieżę Pałac, obie już nieczynne. W Białowieży Towarowej, przekazanej prywatnym właścicielom, mieści się restauracja carska, a w zabytkowej wieży ciśnień apartamenty carskie urządzone w klimacie z okresu cara Mikołaja. Stacja Białowieża Pałac uległa zniszczeniu. W latach 2014-2015 odbudowano drewniany pawilon nawiązujący swoją formą do dworca kolejowego z XIX wieku. Tory zlikwidowano. W tym miejscu mamy dłuższą przerwę obiadową. Jest tu spory parking i dwie restauracje. Są również stoiska z pamiątkami i podlaską żywnością. Na miejsce posiłku wybraliśmy zajazd nad stawami. Ta restauracja oferuje kuchnię regionalną. Zajazd położony jest przy przełomie Narewki oraz dwóch stawach białowieżskich. Dowiedziałem się z sieci, że odwiedzali go znani goście: Włodzimierz Cimoszewicz, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Waldemar Pawlak, Adam Wajrak, Kinga Rusin, Marian Opania i wielu innych. Oprócz restauracji są tu również pokoje gościnne. Wchodzących gości wita czarownica na miotle. Posiłek można zjeść wewnątrz, w ogródku przed zajazdem oraz na tarasie z tyłu budynku. Jak widać, sala restauracyjna nie cieszy się zbytnim powodzeniem. Bufet oferuje różne lokalne alkohole, miody pitne, wina, nalewki, likiery, różne gatunki miejscowego piwa. Najdroższa potrawa to pieczeń z jelenia za 56 zł. Rzemieślnicze piwo nosi ciekawe nazwy, m.in. Białowieskie Lato czy Szlakiem Żubra. Obiad jemy na tarasie dającym pełny cień i przyjemny widok.
Po smacznym i obfitym posiłku idę jeszcze na krótki spacer z tyłu zajazdu. Płynie tu narewka i widać dwa stawy. Widać również w oddali dworek gubernatora grodzińskiego w Parku Pałacowym. Po dobrym obiedzie i chwili wypoczynku jedziemy do Muzeum Przyrodniczego Białowieskiego Parku Narodowego. Mijamy dawną stację kolejową Białowieża-Pałac, do której salonką przyjeżdżał car Rosji Mikołaj II bezpośrednio z Petersburga. Mikołaj II, tytularny król Polski i wielki książę Finlandii, przyjeżdżał do Białowieży wraz z rodziną na polowania. Na peronie ustawiono planszę z fotografiami nieistniejącego już pałacu. Po przeciwnej stronie restauracja Babuszka, która jest wystawiona na sprzedaż, bo wykończyły ją restrykcje podczas pandemii COVID-19. Od przystanku kolejowego do miejsca, w którym wzniesiono pałac carski, jest około 2 km. Mijamy most na rzece Narewce. Przed nami cerkiew prawosławna świętego Mikołaja. Ufundował ją car Aleksander III. Zatrzymujemy się przy domu jegierskim. Droga na prawo prowadzi do siedziby Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego i Muzeum Przyrodniczo-Leśnego wzniesionego w miejscu dawnego Pałacu Carskiego. Pałac zniszczony w czasie wojny rozebrano w 1961 roku. Po dawnych zabudowaniach pałacowych pozostało niewiele, w tym ta brama kuchenna. Aby dostać się do pałacu, trzeba było objechać stawy. W 1915 roku wycofujące się wojska rosyjskie ewakuowały wyposażenia pałacu, które znajduje się obecnie w Moskwie. Pałac otacza Park Angielski, założony w 1895 roku. W parku wznosi się dworek gubernatora grodzieńskiego, wyglądający jak z rosyjskiej bajki. Zbudowano go w 1845 roku w szwajcarsko-rosyjskim stylu. Jest najstarszym budynkiem w polskiej części Puszczy Białowieskiej. W 1860 roku zatrzymał się w nim car Aleksander II. Na tle seledynowych ścian wyraźnie odznaczają się białe zdobienia okien i dachu. Dawny dworek myśliwski jest obecnie siedzibą Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Z jego okien rozpościera się widok na stawy. Skarpa, schody i taras dworku to idealne miejsce na zbiorczą fotografię uczestników naszej wycieczki. Park Angielski zaprojektował Walerian Cronenberg, ogrodnik i planista z Warszawy, jeden z najważniejszych twórców założeń ogrodowych w Polsce przełomu XIX i XX wieku. Cerkiew świętego Mikołaja uchodziła za najpiękniejszą w całej guberni grodzieńskiej.
Ikonostas chińskiej porcelany jest jedynym tego rodzaju zabytkiem w Polsce. Wracamy do autokaru. Dom Jegierski zbudowano według projektu Józefa Iwanowicza Nosalewicza, który był architektem Głównego Zarządu Dóbr Apanażowych. Przed budynkiem wznosi się obelisk poświęcony Adamowi Loretowi, pierwszemu dyrektorowi Lasów Państwowych. Budynek jest murowany z czerwonej cegły na planie prostokąta z ryzalitami w elewacji wschodniej i zachodniej. Ryzality zwieńczone są schodkowymi szczytami. Budynek obiega gzyms arkadowy z dwukolorowej cegły. Jegrzy, czyli strzelcy, byli organizatorami polowań w Białowieży, stąd nazwa tego budynku. Duże gniazdo bocianie założyły te ptaki już w okresie międzywojennym. Wracamy do Supraśla, bo jeszcze dziś mamy w planie zwiedzanie miasta z przewodniczką.